Jest rok 2008. Świetność RTS-ów już przeminęła, chociaż niewiele osób zdawało sobie wtedy sprawę z tego, że gatunek ten powoli zacznie wymierać niczym dinozaury. I jeszcze mniej ludzi się tym przejmowało. Pewne było jedno. Albo coś się w tym rodzaju gier zmieni, albo czeka go zagłada. I to właśnie w tym roku tureckie niezależne studio Tailwords powołało do życia swe dzieło. Dzieło, które miało wytyczyć nowy kurs dla gier strategicznych. Mount & Blade. Gra takiego rodzaju, o jakim nikt nigdy wcześniej nie myślał. Połączenie RTS-a z trzecioosobowym RPG-iem akcji i symulatorem życia średniowiecznego. Jednakże mijały lata, a nikt inny nie poszedł w ślady tureckiego studia, to też fanom produkcji przyszło czekać 10 lat na pełnoprawną kontynuację. Mount & Blade 2 Bannerlord pojawił się dopiero pod koniec marca 2020 roku w Early Accessie. Chociaż do Warbanda wyszło wiele modów, to właśnie Bannerlord miał być tą częścią, która jest naprawdę modowalna i jak się okazało, już w pierwszych dniach posypały się setki modyfikacji. Atmosferę dodatkowo podgrzała epidemia koronawirusa, przez którą wielu ludzi pozostało w domu i poświęciło wolny czas na tworzenie modyfikacji. Po 2, może 3 miesiącach wszelkie rządowe obostrzenia z czasem jednak zaczęły być znoszone, a nowych modów pojawiało się coraz mniej. W dodatku moderzy wciąż czekali na narzędzia moderskie, bez których niemożliwe było stworzenie prawdziwie potężnych modyfikacji. Jednak nie marnowali oni swojego czasu. Mamy rok 2020, przełom czerwca i lipca, a na internetowych forach pojawiły się już pomysły na naprawdę potężne mody, co więcej wiele z nich ma już grafiki koncepcyjne oraz stworzone pierwsze modele 3D. Witam wasz mość panie i panów na kanale Play Eryk. Jam jest Eryk, a w tym odcinku zaprezentuję wam 5 nadchodzących modów do Bannerlorda. Zapraszam do odcinka. Zanim zaczniemy, pamiętajcie, że mody nie są posegregowane w jakiś konkretny sposób. 1066 Anno Domini. Modyfikacja zabierze nas do brutalnego okresu XI-wiecznej Europy. Możemy nawet dotrzeć do czasów pierwszej krucjaty, które miały miejsce 30 lat później. Jaką przyszłość wytyczysz dla Anglii? Czy pozwolisz, by historia potoczyła się swoim torem? A może wolisz wydeptać nową drogę dla przyszłości Europy? Pytania stawiane przez twórców modyfikacji do gracza są świetne PR-owo. W dodatku opis modyfikacji jest przedstawiony w formie estetycznego plakatu wpasowującego się w iście arystokratyczny średniowieczny klimat. W modyfikacji ma się pojawić dubbing, co możemy się dowiedzieć stąd, iż poszukują oni aktorów głosowych. Twórcy moda mają zamiar trzymać się faktów historycznych na temat tego okresu. Autorzy stale publikują artykuły na temat modyfikacji i postępu swoich prac. Do tej pory przedstawili modele 3D dla Anglosasów i Normanów. Trzeba przyznać, że prezentuje się to naprawdę dobrze. Kingdoms of Arda. Modyfikacja przeniesie świat Tolkiena w środowisko Bannerlorda, włącznie z postaciami, lokacjami oraz ekwipunkiem. Nie będzie to jedynie singleplayerowy mod, a również przeznaczony do gry online. Twórcy oczywiście planują przenieść mapę całego Śródziemia, czy też wprowadzić grywalne rasy, takie jak elfy, krasnalów, orków, hobbitów, goblinów, uruków i dunedainów. Pojawiają się nowe kreatury, muzyka, dźwięki, wyposażenie, jednostki, questy i wiele innych. Twórcy wspominają także o nowym wyposażeniu oblężniczym. Nie jestem pewien, co to oznacza. Nowych frakcji ma być co najmniej 35. Twórcy mają już przygotowanych kilka utworów, a jeden z nich możecie usłyszeć teraz w tle. W Story Mode będzie można grać jako jedna z postaci z filmów i książek. Patrząc na modele, jakie zaprezentowali do tej pory, włącznie z informacjami, jakie podali, myślę, iż będzie to jedna z najpotężniejszych modyfikacji, na którą warto czekać, nawet jeśli nie jest się fanem twórczości Tolkiena. Pierwsze prace nad modem zaczęły się już bodajże w 2016 roku.
Separatist Crisis. Jednoosobowa modyfikacja przenosząca nas do świata Gwiezdnych Wojen podczas Wojny Klonów. Twórcy przyznają, że inspirują się modem Star Wars Conquest do Warbanda, a to może nam wiele powiedzieć o Separatist Crisis, o którym tak naprawdę jeszcze niewiele wiadomo. Oprócz Konfederacji Systemów Niezależnych oraz Republikon mogą pojawić się także frakcje niezależne, tak jak Kalisz. Myślę, że to kolejne dzieło, na które będę czekać z niecierpliwością, a pierwsze grafiki prezentują się znakomicie. Way of the Sword przyniesie nas do okresu feudalnej Japonii. Gracz wcieli się w samuraja, któremu przyjdzie stworzyć wielką armię i sprzymierzyć się z tymi, którzy mają podobne cele co ty. Modyfikacja ma być duchowym następcą Gekkokujo do Warbanda i pojawiają się tutaj historyczne postacie czy też lokacje. Kraina wschodzącego słońca wzywa. Czy odbierzesz jej wezwanie? Na zakończenie coś dla fanów gry o Tron. A World of Ice and Fire oryginalnie został przygotowany do Warbanda, jednakowoż twórcy tego moda mają zamiar przenieść świat Martina również do Bannerlorda, lecz pod nazwą A World of Ice and Fire The Known World. Skoro za ten projekt odpowiadają ci sami autorzy, to możemy być raczej spokojni o jakość ów modyfikacji. Niestety wciąż niewiele wiadomo, czym będzie się różniła wersja Bannerlordowa od Warbandowej. Wiadomo jednak, że oryginalna wersja była bardzo popularna modem, który konkurował Web z inną modyfikacją przenoszącą nas do tego samego uniwersum. Ja już nie mogę się doczekać, kiedy te mody wejdą w życie i staną się grywalne, a wy? Napiszcie w komentarzach, na którą z tych modyfikacji czekacie najbardziej, a jeśli chcecie, bym zrobił kolejny odcinek o innych nadchodzących modach do Bannerlorda, to zostawcie łapkę w górę i również napiszcie o tym w komentarzu, abym wiedział, iż temat ten was interesuje. Jeśli trafiłeś na mój kanał po raz pierwszy, to zwróć uwagę na to, iż prowadzę serię Marzę o modach, a weń prezentuję modyfikacje do Bannerlorda, te, które już wyszły. Nie zapomnijcie zostawić suba, tymczasem życzę wam dobrej doby.